Cześć, witajcie. Ostatnio chyba też witałam się z Wami z tego narożnika u mnie, gdzie rosną pięknie dzwoneczki i rozwinął się już ślicznie jeden z tulipanów. Ale w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak pikuję niektóre z moich warzyw. Natomiast tutaj cały czas to jest taka nędza i rozpacz, ponieważ mam tu w doniczce przepięknie pnącą fuksję i ona już zaczyna prawie kwitnąć. Zobaczcie, ma tutaj już pąki, a ja nadal nie znalazłam czasu, żeby ją tutaj wsadzić w ten narożnik. Stoi sobie ta bidulka w tym narożniku, co jakiś czas ją podlewam, żeby nie wysuszyła się. Ona już zaczyna kwitnąć, a ja dalej nie mam czasu. Niestety, tacy ogrodnicy jak osoby, które pracują na cały etat, a ja pracuję od 8 do 18, chociaż mam niby 3 dni wolnego, ale tego czasu jest tak mało. I jeszcze do tego dochodzą warunki pogodowe. No dzisiaj mamy akurat pięknie, ale jak często jest tak, że mam taki pojedynczy dzień wolny, potem pracuję, potem znowu mam 2 dni na przykład wolne, to pada albo wieje i nie można wyjść. Dlatego muszę to wykorzystać ten czas na maksa. Może dzisiaj ona trafi do tej grządki tutaj i do ziemi. A w dzisiejszym odcinku co będę sadziła, co będę pikowała oraz to, co będę okrywała. Są wzloty i upadki, także zostańcie ze mną, żeby zobaczyć, co mi się udało, a czego mi się nie udało uhodować. Zanim będę mogła popikować moje sadzonki, to sobie przygotuję ziemię. Kupiłam sobie ziemię, taką grow bag, tak zwany. Nie wiem, jak ona wygląda. Ziemia w sklepach się pogorszyła, ale zanim ja sobie ją wymieszam z moją ziemią ogrodową i tą ziemię ogrodową przesieję przez sitko, żeby pozbyć się jak najwięcej kamieni. Ta ziemia jest wilgotna, więc jest super, ale ma za dużo kamieni jak na sadzonki i jeszcze ma dżdżownicę w sobie tutaj. Także taką dżdżownicę idę wyrzucić na grządkę warzywną. No i przydałoby się jakieś wiaderko, bo tyle kamieni mam. Co to jest? Trociny znowu. To nie jest ziemia. To jest na szybko zrobione przemiał materii organicznej, która jest nierozłożona. Ziemi to tutaj nie ma, ale rozpulchni mi to ziemię moją ogrodową. Także może moje kwiatki będą rosły. Okej, idziemy pikować. Najpierw zacznę od moich jakże mizernych papryk, które wysiałam już dosyć dawno, ale ze względu na to, że jest naprawdę zimno w domu i było bardzo ciemno i cały czas jest ciemno,
to rosną bardzo mizernie. Ale myślę, że jak dam im nowy domek, to może się troszkę wzmocnią. Mam tylko po 2 listki w tym momencie. Papryka słodka Revia, 10 marzec, a mamy 18 kwiecień, także po miesiącu. Nie wygląda to dobrze. Doniczki. Nie robiłam w sumie chyba na siedząco takich pikowań, ale zobaczymy. Te będą za niskie, te chcę na moje turki. Dam im od razu trochę wyższe te doniczki, chyba te. Podlałam je wczoraj, one są dosyć mokre, więc fajnie by było, jakby miała jakąś łyżkę do wygrzebywania. Taka organizacja. Kolejna dżdżownica. I tak pomalutku, kroczek po kroczku będę sobie te moje papryki pikowała. Tak jak mówiłam, są malutkie, ale mają dobry system korzeniowy, także mam nadzieję, że dadzą mi plony i że lato będzie długie, bo papryka niestety potrzebuje dosyć dużo czasu. Na razie będę pikowała tutaj po 3 do takiej dosyć szerokiej doniczki, bo są malutkie. Jak zaczną rosnąć, to wtedy dostaną większe doniczki, a ze względu na brak miejsca na parapetach ograniczam właśnie to w ten sposób, że sadzę sobie po 3 sadzonki w ten sposób. A tu jest woda, także tu mam wodę w tym opakowaniu, w tej plastikowym opakowaniu po mięsie w sumie. Także to sobie nasiąknie jeszcze. Ta ziemia jest dosyć wilgotna, ale zawsze po pikowaniu albo przed pikowaniem, tak jak ja tutaj mam, można podlać i wtedy te roślinki nie będą miały takiego szoku podczas pikowania. I chyba dzisiaj, ponieważ jest takie słoneczko, takie mieszane słoneczko z chmurkami, to wstawię do szklarni. Niech im tego słońca będzie więcej, bo w domu jest ciemno. Czas na marigoldy. Chciałabym zobaczyć najpierw, jakie mają korzonki te marigoldy, żeby zdecydować, jaką wielkość doniczki potrzebuję dla nich. Marigoldy, czyli turki. Wow! Ale no to takie dłuższe. Jak się im zawinie korzenie, to nic im nie będzie. Au, coś mi gryzie. Co to mi gryzie? I tak mamy po 3 posadzone. A tego tu będzie dużo. Chili to naprawdę powoli rosną. Przesiałam też trochę ziemi, żeby móc podsypać moje ziemniaki. Najwcześniejsza odmiana, pierwsza, pięknie rośnie. W sumie to rośnie jak na drożdżach. I trzeba ją podsypać, a że ta grządka nie jest taka szeroka, ja posadziłam te ziemniaki dosyć blisko siebie, to muszę teraz im znaleźć ziemię.
tutaj obok grządki mam wysypaną trawę po koszeniu i teraz jak dałam warstwę ziemi, to po prostu okryję, porozsypuję też tej mojej trawy. Ona tutaj doschnie, w zależności od tego, jakie warunki będą. Zbieram tylko tą górną warstwę, która teraz jest podeschnięta, tak żeby mi te ziemniaki czasem nie gniły od mokrej trawy, ale tak jak niektórzy okrywają tylko słomą, także ja sobie zrobię taką warstwę z trawy. Nie za dużo, żeby mi nie gniła i nie powodowała chorób tych moich ziemniaczków, ale ochrona będzie. Gdyby miało być za zimno, mam nadzieję, że już nie. Jak ta trawa obeschnie, to prawie jej nie będzie. Pięknie. I rośnijcie. A to jeszcze niech dosycha. A teraz, kochani, chciałabym Wam powiedzieć, że muszę dosiać groszek cukrowy. Niestety w mojej grządce wysiewałam jakiś miesiąc temu i te groszki wzeszły bardzo mizernie. Jeżeli wzeszło mi 10% moich nasion, to była góra. Dlatego jak siałam sobie fasolkę, to jest fasolka typu jaś i to się, ta odmiana to jest eryka. Zobaczcie, tutaj sadziłam akurat po jednym tylko nasionku do każdej komórki i wypadły mi raz, dwa, trzy nasiona i tu jedna jest sadzonka taka jakaś, ma jeden listek tylko, a powinny mieć co najmniej 2 listki, także nie wiem, czy z tego coś będzie. Także akurat z tą fasolką, no to już takiego problemu nie mam, ale ją siałam sobie tutaj właśnie do tych multidoniczek i ona była w szklarni. Natomiast groszek siałam bezpośrednio do grządki i pokażę Wam za chwileczkę, jak wygląda w grządce. Po prostu z całej paczki, chyba, o ile się nie mylę, albo jeszcze więcej niż paczka. Miałam taką resztkę. Wzeszło może z 10. Dlatego, żeby przyspieszyć tą produkcję, ja sobie wzięłam po prostu multidoniczkę i teraz posadzę po 3 nasionka do każdej właśnie tej komóreczki. Mam nadzieję, że urośnie i będę dosadzała po prostu w miejscach, gdzie mam sadziła od nowa praktycznie do mojej grządki. Jeszcze jedną sobie przygotuję taką multidoniczkę, żeby mieć po prostu więcej. Gdyby urosły mi wszystkie, a na grządce, chociaż będzie miejsce, dobrze, już nie będę mówiła, że nie będzie, bo będzie, po prostu je wysadzę, jak one urosną. Niestety, tak czasami jest. Dlatego chciałam w tym roku zaoszczędzić na czasie i siać bezpośrednio do grządek, ale to się nie sprawdziło, ponieważ w moim malutkim ogródku mam tylko 7 grządek i aktualnie mam bardzo dużo grządek, gdzie połowa wzeszła, połowa nie wzeszła, albo wzeszło tylko 10%. Także nauka nie idzie w las, nie można oszczędzać na czasie, najwyżej robić w nocy. To sobie muszę podpisać, że to jest mój groszek cukrowy. Groszek cukrowy i łowiecki. Chodźcie, zobaczycie na grządce, jak to wygląda. Tutaj miały być 2 rządki grochu, siany dosyć gęsto i mam, wiecie ile? Tu na narożniku 1, 2, 3, 4, bo te listki to jest rzodkiewka, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o jeszcze 13. 13 roślinek grochu tutaj tylko widzę, nic więcej, a tych nasion to ze 100 na pewno było, także 10% nasion wzeszło, muszę je po prostu dosadzić i niedługo będzie rzodkiewka, a w sumie taka pierwsza, malutka, czemu nie? Zobaczmy, nieobrobaczona. Jak za dzieciaka. Do buzi. Obślinić. Wypluć. I słupać. Pierwsza rzodkiewka. Pyszna. Nie za ostra. Słodkawa. Pyszna. Listki też można wykorzystać do sałatki, aczkolwiek powiem Wam, że nigdy nie jadłam. Dlatego spróbujemy na wizji. Dobre.
nie są zaatakowane przez pchełki. Także powiem Wam, że ojejku, jakie smaczne. Będę szamać, póki pchełki nie zaatakują. Pycha. Idę sadzić dalej. W drugiej części szklarni zrobiłam sobie też półeczki. Po prostu przyniosłam deseczki, które kiedyś cięliśmy z Howardem na inny projekt. I je tutaj poukładałam na drugiej desce. Jedną półeczkę mam tutaj taką na stałe, ale teraz poprzykrywałam, żeby móc sobie przynieść te roślinki, które popikowałam. No i tak mam popikowane turki. Po 3 przeważnie. Chyba że są mniejsze doniczki, to są po 2. Nie, po 3. Kłamie. Wszędzie są po 3. Także mam marigoldy, ale większość marigoldów jest na ziemi. Tutaj tylko chciałam Wam pokazać. Pikowałam też por. Tego już Wam nie pokazywałam i chciałam zrobić taką dudkę, tak jak pokazują w internecie, że zwija się to w karton lub folię. Niestety mi z tego nic nie wyszło, dlatego popikowałam sobie mój por po prostu w doniczkę i jeszcze mam jedną partię do pikowania, ale to już jest za późno. Ładnie rośnie kolendra. Myślałam, że zmarnuję kolendrę po raz kolejny, ale nie. I pięknie pachnie. Jeszcze mi sporo zostało roślin do pikowania, no ale niestety dzień się kończy i kończy się wolny dzień, dlatego jutro trzeba iść do pracy i przygotować się do pracy. Co mi się nie udało? Nie udała mi się fasolka szparagowa. W zeszłym roku siałam fasolkę szparagową bezpośrednio do grządki i zeszła mi jedna za pierwszym razem i jedna za drugim razem. Także miałam całe 2 krzaczki fasolki szparagowej i w tym roku z tych samych nasion siałam bezpośrednio do multiplatów, czyli do tych multidoniczek. I wiecie, ile mi zeszło? 2. Musiałam po prostu te multiplaty posortować, zobaczyć, czy tam coś jest. Te wszystkie nasionka zgniły. Nie miały one za mokro, ale one zgniły, więc one nie miały w ogóle jakiejś wartości takiej, żeby one rosły. I to przesadziłam te 2 fasolki tutaj. Cała moja fasolka. Także mam nadzieję w tej mojej fasolce jaś, bo zobaczcie, tutaj mam. Także cała nadzieja jest w fasolce Eryka, czyli typu jaś, ponieważ ta akurat rośnie pięknie. Tfu, 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 rośnie zdrowo. Także mamy po prostu taki sezon, że patrzymy, które nasiona wzeszły, które nie wzeszły. Bardzo mi przykro z powodu tego groszku w mojej grządce, że on nie wszedł tak jak trzeba. Zmarnowałam po prostu kawał dobrej ziemi na coś innego. Mogłam przeznaczyć albo po prostu zostawić to i posiać ten groszek w multidoniczki. I gdzieś go mam tutaj, ale gdzie? Nawet nie wiem, gdzie go postawiłam. Za kamerą stoi groszek wysiany, także niech sobie rośnie w tych multidoniczkach. No także coś się udało, coś się nie udało, ale próbujemy dalej, także napiszcie mi też w komentarzu, czy macie, wszystko Wam rośnie, to co posialiście, czy są jakieś niepowodzenia, które nasiona są lepsze, które są gorsze do takich wysiewów. No i co, zapraszam Was do następnego odcinka. Mam nadzieję, że za tydzień uda się coś nakręcić i będziecie ze mną. No i oczywiście, jak zawsze na koniec, proszę Was o to, żebyście mi zostawili lajki. Tam jest taka funkcja hype, także takie się punkty daje dla twórców internetowych. To też pomaga mi w rozwoju mojego kanału, zachęcając innych ludzi do oglądania. A jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło zobaczyć Wasze komentarze. Pamiętajcie, jak nie ma co do napisania, to serduszko, kwiatuszek, ptaszek, cokolwiek miłego. Życzę Wam miłego, cudownego dnia. Pa, pa.